Cześć, zapraszam Was do kolejnej recenzji książki. Tym razem chciałbym Wam powiedzieć o moich wrażeniach z lektury książki zatytułowanej Missoula. Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim, napisanej przez Jona Krakauera. Zapraszam. Książka opowiada o dość świeżych wydarzeniach z 2010 roku, kiedy w tytułowym miasteczku wyszły na jaw Książka opowiada o świeżej sprawie z 2010 roku, kiedy to w tytułowym miasteczku wyszły na jaw najróżniejsze gwałty, które pokazały, iż są one pewną plagą w miejscowościach uniwersyteckich, no a w szczególności właśnie w Missouri. Całość była związana z tamtejszą drużyną rugby uniwersytecką, bodajże nazywającą się Grizzlies, i autor reportażu przedstawia nam tamte wydarzenia, opisuje z perspektywy ofiar tych gwałtów całą historię. No i książka toczy się przez parę lat, w których to te procesy się toczyły. No i jeśli chodzi o to, co o tym sądzę, no to mamy tutaj ponownie wydawnictwo czarne, co trochę sugeruje nam to, jakiego typu będzie to reportaż. I to byłoby ok. Oczywiście czytam sporo pozycji z tego wydawnictwa. No ale niestety tą książkę przeczytałem z polecenia, powiedzmy, fanpage'a Krótka historia jednego zdjęcia. No i tutaj po raz kolejny już się przejechałem. Chyba to była jedna z ostatnich, jeżeli nie ostatnia książka, którą przeczytałem właśnie zasugerowawszy się postem na tym fanpage'u. Dlaczego o tym mówię? No, ponieważ wydaje mi się właśnie, że niestety Krótka historia jednego zdjęcia stała się takim banerem reklamowym, na którym po prostu tam idzie sponsorowany post za sponsorowanym postem i niestety odbija się to na jakości tego, co jest polecane. Ilość nie przechodzi w jakość. No i tak było i tym razem. Z tego, co widziałem na Lubimy Czytać, to opinie były raczej pozytywne. Tam ocena 7,4, dużo pozytywnych opinii, nie tylko ocen. Bardzo mało osób oceniało tą książkę albo opiniowało tą książkę nisko. No, a ja tymczasem najprawdopodobniej będę musiał przyłączyć się do tego niewielkiego chóru sceptyków, bo pierwsza rzecz, jaka bardzo tutaj boli, to język, jakim jest to napisane. Wygląda to, jakby tłumacz bądź tłumaczka
wykonywała swoją pracę po raz pierwszy. W sensie naprawdę czyta się to bardzo ciężko, bardzo dużo amerykanizmów, sporo jakichś takich kalk, które wydaje mi się, że nie są na co dzień używane w polszczyźnie. No i to strasznie bolało na warstwie takiej pozamerytorycznej. A jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, no to tutaj nie wiem, jak nazwać tego typu podtyp reportażu. Czy jest to jakiś reportaż zaangażowany, czy reportaż z tezą, ale mamy tutaj dość jasne rozgraniczenie między tym, kto tu jest ofiarą, a kto jest oprawcą we wszystkich tych sprawach, nawet w tych, których, spoiler alert, sędzia, znaczy tam sąd uniewinnił finalnie rzekomego gwałciciela, ale zdaniem autora był on gwałcicielem. Więc mamy tutaj taki czarno-biały świat, bardzo proste oceny i bardzo słabiutki język. W większości wypadków, oczywiście, przynajmniej czytając to, można było być pewnym tez autora i być po stronie ofiar, ale w tych kilku takich przypadkach dość takich nie czarno-białych, szarych, tutaj już było słabiej. Dużo jakichś tam wartościujących określeń w trakcie, no po prostu no, czytało się to w taki sposób, jakbyśmy my nie mieli myśleć, tylko autor miał nam przedstawić swoją narrację. Być może byłoby to mniej widoczne, gdyby nie ta właśnie słabość językowa. Także nie mogę dać tej książce więcej niż 4/10. Zdecydowanie odradzam. Moim zdaniem strata czasu. Troszkę się zaskoczyłem, no bo pamiętam doskonale książkę bodajże Dreamland, która również dotykała takiej niepopularnego elementu amerykańskiej czy kultury, czy amerykańskich zjawisk społecznych. Tam były te opioidy, no i w tamtym wypadku wyszło to dużo lepiej, a tutaj słabiutko. Więc niestety odradzam i zapraszam już wkrótce do kolejnych recenzji. Dzięki, cześć.